1, 0, all engine running. Rakiety kosmiczne. To właśnie one pozwoliły nam sięgnąć gwiazd. Ale czy to możliwe, by budować je także w Polsce? W tym programie pokażemy projekty polskich rakiet i sprawdzimy, jakie są szanse, że uda im się sięgnąć kosmosu. Zapraszamy na Astronarium. Kiedy rakieta staje się rakietą kosmiczną? Granica kosmosu jest czysto umowna, ale przyjęło się, że aby mówić o locie kosmicznym, trzeba przekroczyć tak zwaną linię Karmana. Fyodor von Karman był amerykańskim inżynierem i fizykiem węgierskiego pochodzenia. To właśnie on obliczył, że na wysokości około 100 km nad poziomem morza ziemska atmosfera przestaje być przydatna dla aeronautyki. Na takim pułapie samolot, aby wytworzyć dostateczną siłę nośną, musiałby się bowiem poruszać tak szybko, że stałby się satelitą naszej planety. Właśnie w ten sposób granicę kosmosu zdefiniowała Międzynarodowa Federacja Lotnicza, nazywając ją linią Karmana. Pierwszą rakietą, która przekroczyła taką wysokość, była niemiecka V2 już w czasie II wojny światowej. Niezwykle ciekawe jest jednak to, że w Polsce także mieliśmy już kiedyś rakiety, które były w stanie osiągać umowną granicę kosmosu. A obecnie trwają prace nad nowymi, zdolnymi do lotów suborbitalnych. Przekonajmy się zatem, jak wygląda historia i współczesność polskich rakiet i jakie są szanse na to, aby mogły one latać w kosmos. Poszukiwania polskich rakiet zaczynamy od wyprawy na pustynię błędowską. W tym niezwykłym miejscu odbywa się festiwal Meteor. Największe w Polsce spotkanie pasjonatów modelarstwa rakietowego. Impreza organizowana przez Polskie Towarzystwo Rakietowe przyciąga dziesiątki osób, które przyjeżdżają tu, by wypróbować rakiety własnej konstrukcji. Lokalizacja nie jest przypadkowa. To właśnie pustynia błędowska była miejscem startów pierwszych rakiet, jakie powstały w Polsce. Modelarstwo rakietowe to jest taki rodzaj hobby, gdzie budujemy modele rakiet. To są rakiety, w przypadku tych, które my budujemy, rakiety latające. To nie są modele do postawienia na półkę, tylko w pełni funkcjonalne obiekty latające, napędzane silnikiem rakietowym i lądujące bezpiecznie potem na spadochronach. To są modele wielokrotnego użytku. No i to może być model albo odwzorowujący jakąś rakietę prawdziwą, na przykład model jakiejś rakiety kosmicznej, albo też może być to rakieta wykonana od podstaw według pomysłu konstruktora. Festiwal Meteor to jest piknik modelarski o charakterze takim otwartym, ogólnopolskim. Każdy może przyjechać, puścić swój model albo pooglądać, jak latają modele innych konstruktorów. I odbywa się już od kilku lat na pustyni błędowskiej, z tego względu, że jest to bardzo duży teren, gdzie bezpiecznie możemy takie loty wykonywać. Otwarta przestrzeń, niezalesiona, to ułatwia znajdowanie modeli rakiet, a poza tym to jest też lokalizacja dość ciekawa historycznie, jeśli chodzi o właśnie kontekst rakietowy, bo tutaj odbywały się jedne z pierwszych prób właśnie konstrukcji rakiet badawczych. Rakiety na pustyni błędowskiej pojawiły się już na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Były to pierwsze eksperymentalne konstrukcje służące do sondowania atmosfery. W dużej mierze polskie rakiety badawcze z tamtych lat to
jest przede wszystkim kwestia pasji jednego człowieka, pana Jacka Walczewskiego, nieżyjącego już profesora. Udało się dostać część paliwa oraz korpusów silników rakietowych typu Katiusza. To były pociski M8, R13 pochodzące z demobilu. Mając te korpusy, mając paliwo, mając wsparcie, pan profesor Walczewski zaczął po prostu konstruować swoje pierwsze rakiety badawcze. Chodziło o to, żeby sięgnąć przy pomocy rakiet badawczych w te rejony atmosfery, które wtedy jeszcze były nieznane. Trzeba było pamiętać, że satelity dopiero zaczynały latać. Nawet powiedzmy sobie na początku lat 60. te satelity były niedoskonałe. Dokąd się dało zbadać atmosferę przy pomocy balonów, to dokąd się dało, ale to wszystko, co było powyżej, było nieznane. Doświadczenia z pustyni błędowskiej wykorzystano w projekcie, który miał się okazać największym jak dotąd sukcesem polskiego rakietnictwa. W połowie lat 60. powstały rakiety serii Meteor. Zaprojektowane w Warszawskim Instytucie Lotnictwa miały ponownie posłużyć do badań atmosfery. Tym razem osiągając jednak znacznie większe wysokości. Powstała rakieta Meteor 1, która była tak zwaną rakietą z grotem. To był bardzo ciekawy pomysł, polegający na tym, że silnik rakietowy w sumie zastępował armatę, powiedzmy sobie. Na szczycie tego silnika rakietowego był grot, po to, że jak się rakieta rozpędzi, to energia kinetyczna zmagazynowana w tym grocie powodowała przy bardzo małych oporach atmosfery, że było to w stanie zalecieć na wysokości rzędu 36 km. Tam następowało wyrzucenie tzw. dipoli. To były drobne takie igiełki z włókna szklanego, które były aluminiowane. Chodziło o to, że tworzyła się taka chmura, no, powiedzmy sobie kolokwialnie śmiecia, która opadała z wiatrem, ale była świetnie namierzana przez radary. I na tym polegał pomysł. Wyrzucało się na pułapie taką chmurę dipoli, dwie stacje radarowe, namierzając tą chmurę, było w stanie określić nie tylko kierunek wiatru, ale również profil, z tego względu, że ta chmura cały czas opadała, więc można było zmierzyć prędkość wiatru na różnych wysokościach. I była to rakieta, która działała naprawdę świetnie. Sam sondaż to było 177 egzemplarzy, wyprodukowanych było ponad 220 egzemplarzy tej rakiety. Był to taki podstawowa rakieta do regularnego sondażu atmosfery, które miało miejsce z Ustki i z Łeby. Potem pojawił się problem do rozwiązania pod tytułem przydałoby się zmierzyć również temperaturę na tych wysokościach. Powstała rakieta Meteor 2, która nie weszła nigdy do regularnego sondażu ze względu na cenę oraz zakończenie programu po prostu. Sama rakieta już naprawdę była ciężka, duża, latała na wysokości rzędu kilkudziesięciu kilometrów, a nawet sięgała, powiedzmy sobie, tych przysłowiowych 100 km, czyli tej umownej granicy kosmosu. Choć powstał jeszcze Meteor 3 i Meteor 4, cały program przerwano w połowie lat 70. Obecnie trwają jednak prace nad konstrukcją, która może być następcą rakiet Meteor. „10 września 2019 roku. Na poligonie sił powietrznych w Ustce startuje rakieta Bursztyn. To próbny lot tej nowej polskiej konstrukcji. Rakieta osiąga pułap ponad 20 km, dostarczając niezwykłych obrazów z dolnych warstw stratosfery. Docelowo ma jednak polecieć znacznie wyżej. Rakieta Bursztyn jest dziełem inżynierów z Warszawskiego Instytutu Lotnictwa, wchodzącego w skład sieci badawczej Łukasiewicz. Właśnie tu, w latach 60. powstały rakiety serii Meteor. Bursztyn to jednak inna konstrukcja, która ma mieć możliwość wynoszenia ładunków poza umowną granicę kosmosu. Rakieta Bursztyn to jest rakieta suborbitalna, ma przekroczyć 100 km, ma mieć możliwość wyniesienia na te 100 km ładunku użytecznego o masie do 10 kg. Projekt rakiety Bursztyn rozpoczął się pod koniec roku 2014. Od tej pory udało nam się przeprowadzić 3 testy lotne na poligonach. Do tej pory udało nam się osiągnąć pułap 23 km. Natomiast nie dlatego, że rakieta nie jest w stanie technicznie polecieć wyżej, natomiast było to spowodowane ograniczeniami poligonowymi, czyli głównie przestrzeni, w której ta rakieta powinna wylądować. Rakieta Bursztyn składa się z 2 stopni, człon stopień główny i 2 silniki połączone ze sobą. Silniki te po starcie z wyrzutni i po wypaleniu materiału płynnego, który znajduje się w środku, po prostu są odrzucane od rakiety. Odpadają i rakieta kontynuuje swój lot z wykorzystaniem jedynie tego silnika głównego, który ma czas pracy rzędu 40 sekund.
Rakieta technicznie powinna mieć możliwość wyniesienia 10-kilogramowego ładunku na 100 km. Czy więcej ładunków wrzucimy, poleci niżej, mniej, powinna polecieć powyżej tych 100 km. Co możemy zabrać na pokład? Możemy zabrać czujniki do sondowania atmosfery, czyli chociażby balonami możemy sobie sondować atmosferę do 30, może troszkę wyżej kilometrów, natomiast wszystko co powyżej powinno być już badane z wykorzystaniem technologii rakietowych. Dodatkowo możemy zabrać na pokład eksperymenty technologiczne. Technologiczne, jeśli chodzi o sam lot rakiety, bo jakieś układy inercjalne, układy sterowania, układy pomiarowe, ale też mechanizmy, które potem miałyby zastosowanie w kosmosie. Bo w takim locie rakiety mamy do czynienia z symulowanymi warunkami mikrograwitacji. Jesteśmy wtedy w stanie sprawdzić, czy dany mechanizm, czy dane zjawisko zachodzi właśnie w takich warunkach, a te warunki są odzwierciedleniem tego, co się dzieje na orbicie, czyli na przykład na satelicie, czy innym pojeździe kosmicznym. Dodatkowo możemy też wysyłać eksperymenty geologiczne, astrobiologiczne, sprawdzać, jak się konkretne mechanizmy, mikroorganizmy zachowują w takich warunkach kosmicznych. Kluczowym elementem rakiety Bursztyn jest innowacyjny napęd. Inżynierowie z Instytutu Lotnictwa opracowali tzw. silnik hybrydowy, korzystający z wyjątkowego rodzaju utleniacza. Aby zrozumieć zasadę jego działania, udajemy się do hamowni silników rakietowych, specjalnego pomieszczenia, w którym napędy rakiet są poddawane testom. To pomieszczenie jest wykorzystywane do, w skrócie, badania silników rakietowych. Wszystkie konstrukcje, jakie my projektujemy, albo nasi klienci, którzy się do nas zwracają, są przez nas tutaj testowane. Najczęściej, kiedy testujemy silnik rakietowy, mierzymy temperatury, ciśnienia, siły, przepływy. I to wszystko. To nie są jakieś parametry, powiedzmy sobie, niezwyczajne, ale zakresy tych parametrów często bywają dość ekstremalne. Silniki rakietowe, ich specyfika jest taka, że parametry, przy których pracują, są na skraju wytrzymałości materiałów, dlatego żeby te konstrukcje były lekkie. Są to setki barów, tysiące stopni Celsjusza, gdzieś, gdzie zaraz troszeczkę więcej i metal zaczyna nam się topić albo pękać w jakiś sposób. Możemy podzielić napędy rakietowe na ciekły materiał pędny, ten na stały materiał pędny, albo te hybrydowe, które są, powiedzmy, połączeniem tych ciekłych i tych na stały materiał pędny. Te na materiał stały są zazwyczaj trochę prostsze w konstrukcji silniki, ponieważ mamy tam paliwo, które w formie stałej zawiera i utleniacz, i samo paliwo. Ich konstrukcja przez to jest dość prosta. Nie mamy tam całego systemu, który nam dostarcza paliwo, tylko to wszystko znajduje się w komorze spalania. Te na napęd ciekły są zazwyczaj znacznie bardziej zaawansowane. Potrzebujemy tam cały system, który doprowadza nam paliwo, turbiny, która na przykład wtłacza to paliwo, albo układ ciśnieniowy, ale mogą dostarczyć na przykład znacznie więcej mocy, albo można regulować ich ciąg, można przerwać ich pracę. W silniku stałym na przykład nie możemy przerwać pracy, regulacja ciągu też często jest niemożliwa. Silnik w rakiecie Bursztyn jest to silnik hybrydowy. Zawiera paliwo w formie stałej i utleniacz jest w formie ciekłej dostarczany do komory spalania. Unikalność tego rozwiązania, myślę, że leży w utleniaczu, który jest stężony nadtlenek wodoru. Technologia produkcji nadtlenków wodoru została u nas opracowana w Instytucie Lotnictwa, opatentowana. Jest to wysoko zatężony nadtlenek wodoru do 98–99% plus. To pozwala nam uzyskać bardzo wysokie wartości energetyczne, bardzo wysoką sprawność tego silnika w porównaniu do innych podobnych konstrukcji na świecie. Jest to paliwo, które należy do tak zwanych green propellants, czyli ekologicznych materiałów pędnych. To oznacza, że jego obsługa jest znacznie tańsza i znacznie bezpieczniejsza niż innych paliw rakietowych używanych w przemyśle kosmicznym. Rakieta Bursztyn może otworzyć drogę do lotów suborbitalnych. Jak się okazuje, o wysyłaniu rakiet w kosmos myślą jednak nie tylko naukowe instytuty, ale także prywatne firmy. Oto największa zbudowanych obecnie polskich rakiet. Mierząca blisko 12 metrów długości konstrukcja to Perun, dzieło trójmiejskiej firmy Space Forest. Od jakiegoś czasu zajmuje się ona rozwijaniem technologii rakietowych. Perun to ich największy projekt.
Jak mówią przedstawiciele firmy, rakieta ma mieć czysto komercyjne zastosowanie. Będzie oferować loty na wysokość sięgającą 150 km. Na razie powstał model testowy, który wykorzystano do przeprowadzenia próbnego startu. Jest to dość specyficzna konstrukcja, bo jest to model, ale w skali 1:1. W pierwszym roku projektu opracowaliśmy silnik SF200, który napędzał ten model. On jest 5-krotnie mniejszy od napędu, nad którym pracujemy w tym roku, czyli od silnika SF1000. Natomiast ta konstrukcja działa, osiągnęła około 10 km pułapów na poligonie w Drawsku Pomorskim. Rozpędziła się praktycznie równo prędkości dźwięku, no więc dostarczyła nam również danych, dla których też była konstruowana, mianowicie danych dotyczących aerodynamiki takiego układu. Stąd model jest 1:1, czyli on będzie wyglądał już, jakby jego bryła jest taka jak docelowej rakiety, żebyśmy mogli zmierzyć, jak wygląda aerodynamika tej docelowej maszyny. W przypadku rakiety Perun to jest najpoważniejsza konstrukcja. Cel jest czysto komercyjny. Ten cel jest taki, żeby nominalny ładunek 50-kilogramowy móc wysyłać na wysokość przekraczającą 100 km, a więc móc wysyłać go w kosmos. Te loty służą przede wszystkim, tym produktem jest mikrograwitacja przede wszystkim. Po wyjściu z atmosfery, po ustaniu pracy silnika, po ustabilizowaniu konstrukcji zatrzymujemy wszystkie siły, wszystkie wibracje, jakie się pojawiają w rakiecie, w związku z czym mamy tak zwany stan nieważkości. Ten stan nieważkości trwa podczas wznoszenia do pułapu i w czasie opadania, aż opór powietrza zacznie być odczuwalny, no i konstrukcja zaczyna wtedy spowalniać, mamy bardzo duże przeciążenia, więc to jest taki lot, w przypadku Peruna to będzie od 4 do 6 być może minut, no więc to jest cel komercyjny. Celem komercyjnym Peruna jest usługa de facto wynoszenia ładunków w mikrograwitację. Rakieta Perun miałaby oferować loty suborbitalne realizowane niewielkim kosztem. Jak mówią jej twórcy, ich marzenia na tym się jednak nie kończą. Choć dalsze plany lotów w kosmos ogranicza nie tylko technologia. Nie wyznaczyliśmy sobie końca jakiejś ścieżki, więc myślę, że ta orbita to jest coś, o czym myślimy docelowo. Natomiast doskonale wiemy, nawet na podstawie doświadczeń takich, powiedziałbym, modelarskich, że nie za dużo od razu. Taka rakieta jak ta, ona będzie latać na 100 kilkadziesiąt kilometrów, no więc musi się rozpędzić, a więc i ładunek do prędkości rzędu 1,5 km na sekundę. To jest dość dużo, natomiast prędkość orbitalna to jest około 8 km na sekundę. No więc wydaje się ten sam rząd wielkości, ale to jest jednak kilkukrotna różnica. A dowcip polega na tym, że różnica w ilości energii, którą trzeba włożyć w taki ładunek, zmienia się z kwadratem prędkości. No więc rakiety, które wyniosłyby 50-kilogramowy ładunek na orbitę, muszą być kilkadziesiąt razy większe niż tego typu konstrukcje. No więc przeskok skali, przeskok technologii też, który jest z tym związany, jest dość duży. Trzymamy się tutaj silnika hybrydowego, ale więc silnika, który wykorzystuje stałe paliwo i ciekły utleniacz, ze względu przede wszystkim na bezpieczeństwo i częściowo również na prostotę konstrukcji. Natomiast odkryliśmy już tu w przypadku SF200, który napędzał model tej rakiety, że w dużej skali, żeby uzyskać hybrydę o dobrych parametrach, to ta hybryda robi się bardzo skomplikowana. W związku z czym, jeżeli musimy opracować silnik, który jest mocno skomplikowany, to lepiej już pracować nad silnikiem na paliwo ciekłe. On ma cały pakiet zalet nad silnikami hybrydowymi i moje wewnętrzne odczucie jest takie, że SF1000 to będzie ostatnia konstrukcja hybrydowa, że skalowanie tego w górę, które byłoby niezbędne do przejścia na loty orbitalne, po prostu mija się z celem. Raczej warto by było przesiąść się na silniki na paliwa ciekłe. Dodatkowo zmiana na loty orbitalne to też zmiana, jakby to nazwać, geograficzna, powiedzmy. Loty suborbitalne są do wykonywania w zasadzie w Polsce. Do tej pory takie loty na wysokość rzędu kilkunastu czy tam do 20 km są możliwe na poligonach wojskowych, przede wszystkim Drawsko-Pomorskie, myśmy sporo w Drawsku Pomorskim latali. Uruchomiła się przestrzeń powietrzna nazywana unlimited, czyli bez ograniczeń, tak przestrzeń powietrzna, w której można by wejść w przestrzeń kosmiczną nad terenem poligonu wojskowego w Ustce. Problem polega na tym, że procedury, które są stosowane przez poligon, są takie same dla rakiet cywilnych jak dla pocisków wojskowych, co jest oczywiście niewspółmierne, bo czym innym 500 kg ładunku wybuchowego, a co innego pusta rura kompozytowa. Natomiast procedury póki co są takie, a nie inne, więc to dostęp do tego poligonu jest utrudniony. Ale zmierzam do tego, że tak, loty suborbitalne 100 km, 100 kilkadziesiąt jesteśmy w stanie robić w Polsce. Gdybyśmy chcieli lecieć z Polski na orbitę, to tu jest problematyczne. Mamy bardzo blisko sąsiadów z każdej strony. W naszym przypadku musielibyśmy lecieć nad Rosję, bo loty orbitalne odbywają się praktycznie zawsze na wschód, ze względu na to, żeby wykorzystać prędkość związaną z ruchem obrotowym Ziemi. Stąd mamy pewne ograniczenia po prostu natury geograficznej, jeśli chodzi o loty w Polsce.
Polskie rakiety, przynajmniej na razie, nie będą zatem wynosić w kosmos satelitów ani posyłać ludzi na stację kosmiczną. Ale to nie znaczy, że nie mają racji bytu. Jak mówi Piotr Dardziński, prezes sieci badawczej Łukasiewicz, zrzeszającej polskie instytuty działające na styku nauki i biznesu, właśnie budowa rakiet suborbitalnych może stać się naszą specjalnością. Rakiety poruszają naszą wyobraźnię, bo to dzięki rakietom właśnie możemy zdobywać kosmos. No i jak we wszystkich technologiach, także w technologiach rakietowych toczy się pewnego rodzaju wyścig i dobrze byłoby, żeby Polska brała w nim aktywny udział. Ale miejmy świadomość tego, jaka jest nasza nisza, w której powinniśmy się rozwijać. I tą niszą są raczej rakiety, niewielkie rakiety suborbitalne, które pozwalają nam wynosić niewielkie ładunki i te ładunki mogą służyć do bardzo różnych celów. Rakieta, nad którą powinniśmy pracować w Polsce, powinna być opłacalna po to, żeby mogła być następnie używalna. Może być używalna przez firmy, które z sektora kosmicznego produkują technologie, które muszą być na przykład testowane w warunkach mikrograwitacji. Europejska Agencja Kosmiczna zwraca nam uwagę, że możemy być liderami nie tylko w konstruowaniu tych suborbitalnych rakiet, ale szczególnie w rozwijaniu ich napędów. To jest to, co może być naszą specjalizacją. Podsumowując, rakiety są ważnym elementem podbijania kosmosu. Polska ma swoje przewagi konkurencyjne i to jest nasza przyszłość, którą bardzo, bardzo liczę, że będzie się rozwijała po to, żeby służyć na końcu i polskiej nauce, i polskiemu przemysłowi. Jaka będzie przyszłość polskich rakiet? Przykład firmy SpaceX Ilona Muska pokazuje, że loty w kosmos przestały być monopolem państwowych potęg wyścigu kosmicznego. Rynek różnego rodzaju usług związanych z przestrzenią kosmiczną rozwija się w zawrotnym tempie. Być może jego częścią staną się także polskie rakiety, zdolne do przekroczenia granicy kosmosu, choćby na chwilę. To ciekawe, że choć już w latach 70. istniały polskie rakiety zdolne zbliżyć się do granicy kosmosu, dziś musimy je budować od nowa. Z drugiej strony Amerykanie już pół wieku temu polecieli przecież na Księżyc, a potrzebną do tego technologię też opracowują od zera. Oczywiście mówimy tu o zupełnie różnej skali wyzwań, ale i w jednym i w drugim przypadku kosmos i możliwości jego zdobywania gruntownie się zmieniły i być może jest w tym wszystkim miejsce także dla polskich rakiet. To był program Astronarium. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.